imię Lena, jesteście na kanale Zrobione Ręcznie OLM. Jak zwykle proponuję Wam do zrobienia różne rzeczy, które macie pod ręką, przerobić i ozdobić, żeby dało nam to przyjemność, żeby dało nam satysfakcję z tego, co robimy. Czasami nieużywane rzeczy leżą i czekają na swoją kolej. Tym razem taka bluzeczka leżała i się doczekała. Jest niby ażurkowa, jest ładna, jest bawełniana, najważniejsze, ale jest nieciekawa. Ten rękaw jest taki króciutki, za wysoki, już takich nie noszę. Lubię, żeby ta ręka była przynajmniej do łokcia zakryta i dlatego chcę ją zmienić. A poza tym, tak jak mówię, robię niektóre rzeczy tylko dlatego, że chcę mieć rzecz w stylu boho, a nie zwykłą, klasyczną bluzeczkę, która nic z siebie tutaj specjalnie nie prezentuje. Więc chcę ją zmienić. I żeby to zrobić, mam tutaj skarby, które Wam zaraz pokażę. Mam różne szydełkowe koronki, obrusiki, firaneczki, serweteczki, które mam zamiar wykorzystać do zmiany tej oto koszuli. No i tak sobie umyśliłam, dużo tego jest, tu moje skarby leżą, czekają na mnie i umyśliłam sobie, że zrobię na dole z tych koronek, zrobię tutaj dodatki, wisiorki, być może jeszcze wyżej kilka warstw i oczywiście muszę ten rękaw zmienić, bo taki mi nie pasuje, tylko chcę pomyśleć, jaką tutaj wykorzystać. Mam różne serwetki, ale musiałabym mieć albo dwie jednakowe, albo dwie duże połówki, co najmniej, żeby można było ten rękaw zrobić dłuższy i przykryć właśnie swoje tutaj przedramię. Więc taki mam zamiar i taki mam projekt. Zaczynamy robić. Nożyce są, szpilki są, zaczynamy przycinać. Zobaczcie, znalazłam taką jedną większą serwetę i chyba z tej serwety zrobię rękawy. Muszę ją przeciąć na pół, więc z jednej i z drugiej strony dołożę, będzie taki rękawek, nie za wielki, ale ładnie przykryje mi właśnie te barki, będzie ażurowy, ładny, więc przycinamy. No i teraz przyszpilkuję te koronkowe serwetki, które przecięłam na pół, przyszpilkuję do tej bluzki i później na maszynie przyszyjemy. Przykładam to po prostu na wierzch, bo nie chcę, żeby to było zbyt klasycznie zrobione. Ma być nierówne. Jeżeli ktoś zarzuca mi, że nie robię zgodnie z zasadami krawiectwa, to powtarzam, dziewczyny, nie jestem krawcową, nie jestem szwaczką, nie stosuję żadnych zasad, tylko to są wymysły artystyczne. Dlatego robię tak, jak mi podpowiada mój gust artystyczny. Nie chcę, żeby to było na zasadzie klasycznych rzeczy. W tym jest całe piękno, że nie muszą te rzeczy wyglądać tak jak ze sklepu, tak jak z fabryki, tylko mają same za siebie mówić, że ta rzecz jest zrobiona ręcznie. Czyli taki rękawek już jest zrobiony, zaszyjemy tylko tutaj ładnie, będzie rękaw. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. No i tutaj już mam dwa rękawy przyszpilkowane, tak jak widzicie. I teraz idę na maszynę i przyszyję to dookoła. I zobaczcie, rękawki już przyszyłam, są zrobione. I teraz muszę dekorować tutaj właśnie dół.
Tylko pomyślałam, że też chcę tutaj dołożyć różne kawałki koronek. Zaraz pokażę, jak to zrobię. Tylko tak zastanawiam się, czy nie zrobić przód trochę krócej. Takie, nie wiem, 6 cm, a tył zostawię dłuższy tak jak jest, bo lubię, kiedy jest podwyższony, takie asymetria w boho. To zastanawiam się, czy tutaj właśnie nie ściąć 5 cm krócej jak z tyłu. No i dlatego zdejmę to, złożę na pół, zrobię. Będziecie widzieć pewnie. Tutaj złożyłam na pół, tu szwy mają się też zgadzać i ten przód chyba skrócę. No, tyle odcięłam, nie wiem, jakieś 8 cm i tył, ale mniej odcinamy też. Tak sobie wymyśliłam, tak chcę, kto mnie broni. Tutaj. Oczywiście tych kawałków żadnych nie wywalam, bo to są właśnie takie śmiecie, które można później wykorzystywać do robienia tych panele, kolaży śmieciowych tak zwanych, więc takich rzeczy nie wyrzucam, zawsze zostawiam. No i bokiem pokażę. Tak wycięłam swoją bluzkę, tył trochę dłuższy, przód więcej i teraz udekoruję tą całą bluzeczkę, powieszę z powrotem. Widzicie, tak? Przód teraz krótszy, boki trochę dłuższe i tył też taki półokrągły. I teraz całą tą bluzkę udekoruję właśnie z pociętymi, z takich różnych rzeczy. Udekoruję dół koronką. Taka oto koronka. Rozcinamy ją na pół. Rozcinamy ją na pół. Tak, tak. Tylko żeby ona ładnie się układała, to zrobimy w ten sposób. Ten środeczek lekko wytniemy. Oczywiście też te nawet najmniejsze skrawki nie wyrzucamy, wycinamy. I teraz jak przyszyjemy, nie do końca, tylko przyszywać będziemy tylko w tych miejscach. To zostawimy na taki luźny koniec, na to przyjdzie następna koronka. I zobaczcie, przypinamy, czyli od tego miejsca do tego miejsca, przypinamy tutaj, gdzie nam się chce, w różnych miejscach, no może tutaj zacznijmy. Na wierzch nie zakładam tego, szpilki potrzebuję. Tak jak mówiłam, zostawiamy na luz i przypinamy koroneczkę.
I na końcu tak samo zostawiamy ten właśnie luz i przypinamy, nie wiem, od kraju, zostawiając te 7-8 cm, przypinamy do naszej bluzki. Zaraz przyjdzie kolejna, więc tą szpilkę można będzie jeszcze raz wykorzystać do następnej koronki. Teraz szczepimy tutaj. Ok, więc jedna już jest. Tak to wygląda. Teraz niżej zrobię. Tak to wygląda i teraz bierzemy następną. Taki listek jakby, nie wiem co to jest, ale ładnie to wygląda, mi się podoba. Tu się przyszyje, będzie bardzo ładnie, zobaczcie. Pięknie. No i następną, i następną. I czasami daję tutaj luz, żeby później zmarszczyć. Jeżeli na przykład tak jak ta koronka, ona jest prosta i nie będzie tu się za dużo falbanek robić, więc ja daję tutaj po prostu, tak jak widzicie, daję trochę luzu, przypinam to, a resztę później zrobię, jak na maszynie już będę szywać, to zrobię taką harmoniką i przyszyję to do końca. Na razie właśnie o, i to później tutaj przyczepię, gdzieś tam albo zakładkę zrobię, albo jeszcze w inny sposób znajdę sposób, żeby to trochę zmarszczyć. I zobaczcie dziewczyny, tak? Step to step, krok za krokiem dokładamy koronki, jakie mamy pod ręką, co nam się podoba, kombinujemy i jak już wszystko skończę, to musimy przyszyć. No i dziewczyny, tutaj poprzypinałam już tą koronkę, stoi u mnie na desce do prasowania, wysoko postawiłam, żeby było wygodnie to robić. No i zaraz obrócę, pokażę, to jest właśnie tył teraz, patrzycie, to jest tył. To są boki, tak połączone jak mi się chciało, w różnych kształtach, pocięte na kawałki i ten przód pokażę Wam. Tak wygląda przód, to jest bok i teraz wszystko jest przeszpilkowane i teraz idę na swoją maszynę i muszę dookoła wszystko przyszyć. No, dół już przyszyłam, pokażę Wam później. Teraz tylko zastanawiam się tutaj z tym zmienić, bo dekolt jest ładny, wszystko mi pasuje, nie będę nic wycinać więcej, ale chcę tutaj jakąś też koronkę dołożyć i mam taką właśnie bawełnianą koronkę, dosyć ładną. To chyba było z dziecięcej pościeli jakieś, czy coś, nie wiem. I właśnie zastanawiam się, czy tutaj taką koronkę nie dołożyć, żeby jakoś ładnie wykończyć właśnie tutaj przy dekolcie. No zastanawiam się, ale zaraz zobaczymy. Albo zrobię z kolejnej przeciętej takie coś, ale to chyba będzie za dużo już i myślę, że jeżeli nawet zostawię trochę tej bieli tutaj, to będzie ładnie wyglądać i chyba tak zrobię. No cóż, pierwszy etap jest skończony, tak powtórzę się, tutaj rękawki myśmy dołożyli, tu jeszcze szyję, żeby był trochę mniejszy, nitki poubierać. Dół ozdobiłam serwetkami, bawełnianą koronką, dookoła, górę dołożyłam taką koronkę, którą wycięłam z prześcieradła dziecięcego, to jest też bawełniana koronka, naturalna,
więc nie mogłam tego wywalić, zostawiłam. Tak wygląda z boku. Jest nierówna, tak jak chciałam. Wycinałam właśnie dół i przód, boki trochę dłuższe. Tak wygląda kolejny właśnie bok. No i na razie to tyle. Ponieważ te wszystkie korunki, które dodawałam, to są naturalne, tak jak widzicie, różnych kolorów. Ciemniejsze, jaśniejsze, nawet biel jest różna. I teraz się zastanawiam, czy nie pofarbować tego całego wyrobu na kremową odcień, czyli herbatę, znów zastosować herbatę i pofarbować na kolor ecru. Te wszystkie naturalne nicie nabiorą innego odcieniu, ale wszystko zleje się w całość, bo teraz to tak jak widzicie jest różne, chociaż jest w tym też swój plus, bo nie musi być jednego koloru, ale myślę, że białych właśnie takich bluzeczek mam dosyć, więc dobrze, jeżeli będzie w innym kolorze i prawdopodobnie pofarbuję ją herbatą. No cóż, to już wszystko. Zrobiłam to, co chciałam. Bluzka jest wykonana. I teraz w głowie od razu powstają nowe projekty, nowe pomysły. Bo przecież nie przestanę tego robić ani dzisiaj, ani jutro. Mam z tego radość. Cieszę się, że dałam nowe życie starym rzeczom i na pewno będę z miłą chęcią nosić tą bluzeczkę. Dziewczyny, nie wiem jeszcze, czy nie przefarbuję ją jutro na inny kolor. Nie wiem. Na dzisiaj stawiam kropkę. Być może powrócę do tego projektu i pokażę, jak ta bluzka może wyglądać w przyszłości, zupełnie odnowiona. Dziewczyny, tak jak obiecałam, któryś raz pokazać, jak ja farbuję rzeczy herbatą. I dzisiaj właśnie to robię. Tutaj właśnie już garnek nastawiony, wody gdzieś, tak, no ja nie wiem ile tam litrów, może z 5 litrów wody. Na to dam 3 łyżki soli i z 20 torebek herbaty. Musi to się pogotować 10-15 minut, później herbatę wezmę i tą bluzkę, o której już wspominałam, że ją przefarbuję i postanowiłam, że ją przefarbuję. Tylko żeby ją włożyć później do tej herbaty, musi być mokre, więc zanim my włożymy to do herbaty, musimy to namoczyć, odsączyć i później mokrym włożyć do herbaty. Więc na razie herbata się gotuje i później pokażę, czym to się wszystko skończy. No i herbatkę już wywaliłam, wyrzuciłam. Tutaj jest herbata zrobiona z solą, tak jak mówiłam, sól i herbata. I teraz to, co chcemy pofarbować, to musi być mokre. Powtarzam się jeszcze raz, to jest bardzo ważne. I teraz wkładamy do tego garnku. Przedtem zrobiłam test papierem kuchennym, żeby widzieć, jaka odcień będzie. No mi pasuje, wszystko jest dobrze. I teraz zostawiamy, zależy oczywiście jaki chcecie uzyskać efekt, jaki odcień. Ale ciemny niby nie będzie nigdy, więc nie ma co się bać. Tak zostawiamy na godzinkę, półtorej. Po tym czasie zobaczymy, co będzie. Jeżeli nie jest efekt taki jak trzeba, to można nawet na noc. Jeżeli materiał jest taki
wchłania ładnie ten kolor tej herbaty, to można nawet na noc zostawić, to też nic się nie stanie. Przykryć i zostawić na kilka godzin. Na razie zostawiam na półtorej godziny. Dziewczyny, bardzo dziękuję Wam za to, że oglądacie moje wideo, za to, że lajkujecie, za Wasze komentarze, za Wasze opinie i kto lubi jakie rzeczy. Ja lubię boho, korzystam, stosuję, a poza tym jestem artystką, więc mogę sobie pozwolić trochę takie pomysły crazy. Ja mam z tego frajdę i Wam tego też życzę. Także do następnego zobaczenia. Zapraszam ponownie i życzę Wam dużo, dużo szczęścia. Pa, moje dziewczyny, pa.